Cześć! Zamówiłem sobie kolejną ciekawą i praktyczną rzecz, która bardzo mi się przyda w nadchodzących 2 miesiącach, ponieważ szykuję się do gruntownego, generalnego remontu parteru swojego domku. No i będę musiał ten dom opuścić na jakieś 2 miesiące. Będę mieszkał po prostu obok domu w przyczepie kempingowej i częściowo w garażu. Będziemy mieli ograniczony dostęp do ciepłej wody, do prysznica. Mamy przyczepę kempingową, ale tam jest dosyć mała wydajność tego, bo przyczepa jest przeznaczona na 2 osoby, jest nas 4, także musimy się czymś tutaj posiłkować. I zamówiłem taki przenośny, turystyczny prysznic z AliExpress. Poszukiwałem czegoś dobrego, nie szukałem najtańszych rzeczy, chociaż najtańsze są najbardziej popularne, no ale tam opinie były takie średnie, jeżeli chodzi o czas pracy na akumulatorze, ponieważ to jest urządzenie, które posiada własny akumulator i szukałem czegoś o 2-krotnie większej pojemności baterii. No i znalazłem takie bardzo dobrze oceniane, ale niezbyt popularne urządzenie. No, podejrzewam, że ze względu na cenę, bo to kosztowało 160 zł, teraz nie pamiętam dokładnie. Przy okazji zachęcam Was do zajrzenia do opisu tego filmu, ponieważ znajdziecie tam kody rabatowe na dowolne zakupy z AliExpress. Między innymi z okazji letniej kampanii promocyjnej. Kody obejmują prawie wszystkie produkty, za wyjątkiem telefonów komórkowych, a wysokość zniżek może wynieść nawet kilkaset złotych w zależności od kwoty zamówienia. Zachęcam też do zaobserwowania mojego profilu na Facebooku i Instagramie, ponieważ znajdziecie tam zawsze świeże i aktywne kody rabatowe. Mam zamiar podgrzewać wodę energią słoneczną, to znaczy mam baniaki 20-litrowe, niebieskie, przemaluję jeszcze je na czarno z jednej strony, żeby one przez cały dzień się grzały i po prostu na wieczór będzie można wykorzystać tą zagrzaną wodę w tych baniakach właśnie dzięki temu prysznicowi przynośnemu. I kupiłem jeszcze taki namiot prysznicowy, znaczy taki prysznic polowy, to może być jako przebieralnia, może być właśnie jako prysznic, coś co da nam trochę intymności. W zestawie jest instrukcja, no tradycyjnie akurat jeżeli jest to AliExpress, to nie mamy tutaj języka polskiego. No ale myślę, że jest to na tyle proste, intuicyjne urządzenie, że nie będziemy musieli zajmować się tłumaczeniem dodatkowym instrukcji. I tutaj co mamy? Słuchawka prysznicowa, czy tam rączka prysznicowa, jak to woli. Zwykła, plastikowa. Dalej mamy tak, no to jest ta główna pompka, która nam będzie pompować wodę. Aha, to jest taki element, który umożliwia nam zaczepienie na przykład za wiadro, jakiś zbiornik gdzieś przyczepić można. A tutaj jest akumulator. O, jeszcze to jest jako latarka. Ale jak to się włączyło? Ciekawe. Zaraz co tu jest. Dobra, włożę to z powrotem. Na razie. Mamy wąż gumowy czy silikonowy, nie wiem jak to nazwać. Tutaj mamy tą część, którą wkładamy do pojemnika, do zbiornika z filterkiem, a to łączymy z prysznicem. No ale tu jeszcze musimy pewnie wyciągnąć uszczelki. Uszczelki mamy tutaj. Tu są jakieś sprężyny, zaraz zobaczymy. Jest kabel do ładowania akumulatora. Nie wiem, czy na sucho to może chodzić, wolę nie włączać. No włączyłem, zobaczyć, czy to w ogóle działa, także zadziałało przez moment. Kabel do ładowania to jest typ USB na USB-C. I tu mamy jakiś taki uchwyt. Są uszczelki, takie o-ringi. Jeżeli mam płaską ścianę, to jest taki zaczep na prysznic prawdopodobnie. No, jakoś w ten sposób. Jeżeli nie mamy płaskiej ściany, możemy gdzieś sobie zahaczyć o coś, korzystając z tego. O. I tu możemy sobie odkładać słuchawkę prysznicową. Dobra, skręćmy teraz tutaj sobie te końcówki. Te sprężyny zakładam, że wkładamy tą sprężynę w miejsca, gdzie może się zaginać.
Na przykład tutaj przy pompce. To jest tak. I to wciskamy sobie tutaj i to będzie nam zasysać. Cóż, myślę, że zrobię po prostu taki ekstremalny test. Najpierw naładuję baterię, akumulator. Tu jak dotykamy, to się załącza i wyłącza. Tu jest gniazdo ładowania USB-C. Producent na stronie podaje, że jedno naładowanie do pełna akumulatora umożliwia czas mycia do 80 minut. Także sprawdzimy sobie. Te tańsze urządzenia, które mają dwukrotnie mniejszą pojemność, no to one tam mogły pracować do 30 minut maksymalnie, z tego co widziałem. Jeżeli chodzi o wydajność tej pompki, to jest maksymalnie do 4 litrów na minutę. Tam są dwa tryby bodajże, 3 litry na minutę i 4 litry na minutę. Jeżeli bateria nie jest naładowana do pełna, to świeci się tutaj czerwona dioda, a po naładowaniu zaświeci się niebieska, także teraz jest w pełni naładowana. Dobra, do testów sobie nalaliśmy na razie tutaj wody i zapuścimy, zapętlimy, żeby sobie pompka pompowała cały czas tą wodę. Zobaczymy na jak długo to wystarczy. I zobaczymy, jak to pompuje. Aha, tu są dwa tryby. Teraz jest tryb wolniejszy. Najpierw sprawdzimy sobie na tym wolniejszym. Podsumowując, wydajność prysznica zapowiada się obiecująco. Zobaczymy, jak sprawdzi się w praktyce. Będę go używał od około połowy czerwca przez minimum 2 miesiące. Uważam, że to świetne rozwiązanie na biwaki, kempingi czy działkę letniskową. Gdyby ktoś był zainteresowany zakupem takiego prysznica, to link umieszczam pod filmem. Znajdziecie tam również specjalne kody rabatowe na dowolne zakupy z AliExpress. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia. Cześć!